No i witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym etapie na moim poligonie. Moi drodzy, kilka dni już pada deszcz, ale co, jutro przyjeżdża mi strop, wobec czego musiałem dzisiaj przyjechać. No i zamówiłem, przyjechała stal. Zamówiłem 18 prętów 12, 10 prętów 6, dlatego że muszę robić zbrojenie na wieniec tego parteru pierwszego do tego budynku. Więc za chwilę sobie wymierzam. Od środka do środka mam już nie wiem, co chciałem powiedzieć, nieważne. Za chwilę sobie wymierzam pręty. No i co, ponieważ deszcz pada, wskakuję do środka do kontenerka, ułożę sobie na styropianie, tak jak poprzednio, pręciki strzemiona. Teraz wam pokażę, kupiłem znalazłem fajną firmę, co wysyłkowo wysyła strzemionka. Zapłaciłem za wszystkie 160 zł. Zobaczcie, jak to jest elegancko spakowane. Powiem szczerze, zrobię darmową reklamę, puszczę wam w opisie filmu firmę, od której to kupiłem, bo jestem tak zadowolony. Zobaczcie, jak to jest popakowane, jak to jest fajnie zrobione, i to jest zrobione już w nowych standardach, czyli zawijanymi tymi końcówkami. Bardzo się mile zaskoczyłem, więc w opisie dam wam nazwę pana, więc pozdrawiam. Naprawdę na Elixie człowieka znalazłem, się okazało, że nie dość, że najtańsze z przesyłką, to jeszcze zobaczymy, jak to jest fajnie skonstruowane. To taka robota to mnie się podoba. Dobra, co, biorę sobie wkrętareczkę, biorę sobie drut, obcinam na długość najdłuższej belki, no i biorę się za wiązanie. No dobra, przestało padać, to postanowiłem, że jednak wyjdę sobie na zewnątrz. No i co, generalnie już wam pokazywałem w poprzednich odcinkach, jak robię zbrojenia, więc tu się wiele nie zmieni. Tym razem robię na 25, sobie oznaczam. Ok. Dobra, ja sobie wszystko oznaczę i będę do tego wiązał strzemiona. Natomiast pokazywałem wam taki haczyk. Zaraz wam pokażę, pójdę do samochodu po niego. O, to było takie coś na wkrętareczkę. Jak pamiętacie, zostało mi jeszcze tego mnóstwo. Mam drucik kupny, gotowy, który po prostu się przekłada i zawiązuje w ten oto sposób. Ale nie to w tym momencie chciałem wam pokazać. Jeżeli ktoś nie ma takiego haka do wiązania, to zobaczcie, może sobie kupić takiego cybancika. Ja przejeżdżałem akurat koło składu budowlanego. Tak doszedłem do wniosku, że to jest praktycznie to samo. Zobaczcie, on kosztuje jakieś groszowe sprawy. Tu mam akurat impakta, pójdę po zwykłą wkrętarkę. To jest ta udarowa. I założę zwykłą wkrętarkę, zobaczę, jak będzie działał. Mam zwykłą wkrętareczkę. Kręci się. Zobaczcie, ładnie, prosto się kręci. Zobaczymy, jak będzie się pracowało nim. Baja. Można? Można. Za jakieś grosze. Ja nawet nie wiem, ile ja za tego cybanta zapłaciłem. Między ze 3 zł może. No i gotowy haczyk do wiązania strzemion, co? Dobra, zabieram się za wiązanie tych moich beleczek na górę. No i dobra, pierwsza belka już jest skręcona. Co ja tutaj zrobiłem? Mianowicie pierwszy, drugi, trzeci drucik jest zrobiony. Jak widzicie, nie ma czwartego drucika pręta. Czwarty pręt jest podwiązany do tego pierwszego. O co tu chodzi? To jest ta najdłuższa belka, na której będzie się opierał strop. Belki będą się
opierały te riwy, wobec czego podczas montażu, żeby ten drut po prostu mi nie przeszkadzał, on nie jest montowany. Kiedy belki, wszystko będzie pomontowane, odczepię sobie dopiero ten drut i go tu powiążę już na górze. Dobra, wrzucamy belkę na górę. No dobra, słuchajcie, mam już belki powkładane, wygląda sobie to w ten sposób. Jeszcze trzeba będzie eleczki porobić, ale to jeszcze nie ten moment. Moi drodzy, w poprzednim odcinku pokazywałem wam, jak robię ten ala mój szalunek z tego gazobetonu, z tej szósteczki. Jest pewna niedostateczna, jak to się mówi, niedogodność. Nie wiedziałem, jakiego słowa użyć. W poprzednim odcinku o niej wam nie wspomniałem, bo byłem ciekawy, bo wiele osób oczywiście bardzo mocno angażowało się pisząc na temat rozcieńczania betonu na płytę, na temat, słuchajcie, grzybów w GWC, w rurach gładkich, bez srebra. Oczywiście pomijmy ozonator za 200 zł z internetu, co można kupić. Chciałem sprawdzić, słuchajcie, czy ktoś zwrócił uwagę, co tutaj jest za pewna niepoprawność przy stosowaniu tego rozwiązania, jak właśnie taki gazobeton szósteczka. Moi drodzy, na kilkaset komentarzy, tam na tą chwilę chyba jest 300 parę komentarzy, tylko jeden widz, jedyny widz, i tu chyba pan Jan, dalej nie pamiętam, jedyny widz zwrócił uwagę właśnie na ważną rzecz, którą dzisiaj chcę poruszyć. Dosyć gadania, o co chodzi? Moi drodzy, zobaczcie, jeżeli ja będę stawiał, przełączę sobie kamerkę na drugą stronę. Kiedy ja będę stawiał, słuchajcie, belki od te riwy, i one będą sobie szły tutaj. Każda belka musi być postawiona na pręcie zbrojeniowym. Czyli zobaczcie sobie, co tutaj się dzieje. Ona sobie wystaje, dlatego że my musimy wpuścić tę riwę w środek tego zbrojenia. Więc teraz słuchajcie, jeżeli ja postawię na belce, czyli tak, drut ma tutaj 12, 8 tak, 8 czy 6, przepraszam, 6 ma strzemionko, więc zobaczcie, tutaj jeszcze mamy pewną tam przestrzeń, więc tutaj mamy już, słuchajcie, prawie 2 cm podniesienia strop. No i teraz zobaczcie, co się tu dzieje. Jeżeli bloczek Teriva ma również 24 cm, więc już wychodzę z całym stropem ponad ten mój szalunek. Widzicie? Więc tu już bym nie miał jak zalać. Wobec czego, czym by się to skończyło? Skończyłoby się to, moi drodzy, tym, że ja po wylaniu, tak jak i tak w projekcie mam 21 do 24, 21 ma gar, 24 mam wylać na równo, to i tak mam 3 cm. Kiedy podniósłbym ten centymetr, to już bym miał tylko centymetr posadzki, no, nad betonu, bo posadzka to będzie później. Więc stanowczo za mało, więc moi drodzy, ja od razu wiedziałem, że tu będzie taki problem. Kształtka L oczywiście ma takie podniesienie w tym celu zastosowane. Ja nie stosowałem kształtek L. Chciałem sobie raz, żeby ułatwić, a dwa, dużo zaoszczędzić, bo przeliczyłem, że kształtki moje będą mi kosztowały około 1500-1600 zł. A te bloczki kosztowały mnie 200 tam chyba 40 i już mam ponad 1300 zł w kieszeni, które przeznaczyłem na stal, czyli już na ten cały wieniec. Jeszcze kupę stali mam, które będę musiał wrzucić na górę. Więc co ja tutaj wymyśliłem? Zobaczcie sami. To jest, moi drodzy, płyta XPS, ale to nie jest zwykły XPS, jaki tam znacie, styrodur i tak dalej, 300,
To jest, moi drodzy, XPS 700. Najtwardszy, tu jest nawet napisane 700, najtwardszy z możliwych XPS-ów dostępnych na rynku. On się nawet nie jest w stanie ugiąć. O, rancik to ja sobie mogę zagiąć. On nie jest odkształcalny. Ja właśnie zanim potnę tego XPS-a, potnę sobie na równe paski też 40, więc będę miał go 40 na 40. Sobie tego XPS-a, zobaczcie, na takie paski 4 na 4 cm. Zamontuję tutaj, a drugie paski mam 3 cm na 4, żeby 4 było do góry. Trójka robiła mi połówkę akurat tego bloczka, żeby jak będę nadlewał nad beton, żeby też równo było z tym. Akurat ten jeden mi fikuśnie krzywo wyszedł, ale to fajnie widzieć teraz. No dobra, moi drodzy, może powiecie faktycznie, że Kamil, ale rzeźba, no rzeźba, przyznaję, rzeźba niesamowita, ale ten XPS, kupiłem sobie 2 XPS-iki, za każdy zapłaciłem 36 zł, czyli 72 zł. Nadal mam 1300 zł w kieszeni, za które kupiłem sobie stal i strzemiona na cały strop. Moi drodzy, na cały strop. A tu co mam? Raz, że mam tu bardzo twardy materiał, na którym się oprze teraz strop, żeby tamto mi nie spadło. Belki stropowe się oprą. Raz, że ja już nie mówię o jakichś tam zletnych dociepleniach. Nie muszę tego szalować, żeby mi beton nie wypadł. Mam to już na gotowca. To zostaje sobie w środku. Wytrzymałość tego jest bardzo mocna. Może przenosić obciążenie. Pytaliście się, czy belka jest dobra, odpowiednia do tego. Słuchajcie, ten gazobeton, jakby nie patrzeć, on dalej przenosi obciążenie tej ściany, co tutaj jest. Więc ta część po prostu tak naprawdę jej nie wliczam do tego, co tu będę zalewał. To muszę zabezpieczyć. To nie. Ta szóstka na 6 cm obciążenie sobie przechodzi w dół. Dołożę sobie, zobaczcie, tutaj trójeczkę, żeby beton mi się nie wylał. Tu dojdzie jeszcze beton. Będzie malinowo, kolorowo. Tak więc zabieram się za klejenie tego mojego spatentowanego styroduru XPS-a. No. No i dobra, wyszło mi to w ten sposób. Tam na tych krótszych ścianach dałem już styrodur niebieski, dlatego że kupiłem tylko i wyłącznie 2 płyty tego XPS-a 700. Wygląda to w ten sposób. Góra. Jedyny mankament, jaki w tym wszystkim widzę, to że jak wiatr wieje, no musiałem sobie troszeczkę wspomóc się kamykami. No moglibyście powiedzieć, że z zewnątrz to mogłem deskę przykręcić. Słuchajcie, z tymi deskami to jest tak, że wszyscy deskują, potem te deski trzeba oczyścić, trzeba nie wiem, żeby wykorzystać je później gdzieś, no to trzeba się nimi zająć, gwoździe powyjmować, jest to kupę czasu. Ja nie mam czasu się bawić w takie rzeczy jak deski. Ja to chcę zrobić jedną rzecz i sobie od razu działać do przodu. Sorry, że tak szybko mówię, ale zimno dzisiaj jest i mi niestety troszeczkę usta zamarzają. Jutro przyjeżdża strop, więc na dzisiaj to już będzie finito i jutro będziemy wrzucać już beleczki. No i witajcie drugiego dnia. U mnie tutaj tej nocy już spadł pierwszy śnieg, więc
No niestety troszeczkę warunki się pogarszają, no ale nic, damy radę. Dzisiaj przyjeżdża strop, więc będziemy dzisiaj strop wrzucać. Oczywiście, tak jak wspominałem Wam w poprzednim odcinku, już od etapu stropu nie robię to sam, mam kogoś do pomocy. Oczywiście nie codziennie, w wolnych chwilach i tak dzisiaj będzie. Dzisiaj będę z pomocnikiem wojował z tym stropem. Czekamy, zaraz HDS przyjedzie. No i co, w pierwszej kolejności sobie zgodnie z projektu odznaczyłem belki, zobaczcie sobie tam. Tu mam jakieś 55 do muru, 160. Nie wiem, czy będzie widać. No to sprayem zrobiłem co 60. 3 kratownice oznaczają 3 belki w jednym miejscu, tu będzie klatka schodowa. No i tak samo do końca. Tak więc jak będziemy wrzucać z HDS-a od razu belki, te riwy na górę, to ustawimy to tam, gdzie są znaczniki. Jeżeli wyjdzie strzemiono w tym miejscu, to weźmiemy troszeczkę, przestawimy to na bok. Strzemiono trzeba będzie przesunąć. No i będziemy ustawiać już jak będą gary, ale to zaraz wszystko zobaczycie. A teraz jeszcze co dzisiaj przywiozłem, co będzie mi potrzebne na tą budowę. Mianowicie tak, mam blaty, którymi będę żebra podszalowywał. No i pożyczyłem od znajomego 30 stempli. Nie bawię się, słuchajcie, w żadne tam stemple, słuchajcie, drewniane, ponieważ no, trzeba to wycinać, trzeba to ustawiać, deseczkami robić, potem nie wiadomo co z tymi stemplami zrobić, no, czy to spalić, czy wyrzucić. Zazwyczaj one leżą, gniją i wystawiacie je potem po internetach. Ja nawet jakby mi przyszło zapłacić za wynajem tych stempli metalowych, to wolałbym mi takie wynająć, pożyczyć, dlatego że mogę sobie wyregulować co do centymetra, tu podnieść, tam odeprzeć i to akurat stemple metalowe to muszą być metalowe do takich rzeczy, żadne tam zabawy w drewienka. Mam palety na wymianę, bo za kaucję sobie tam firma życzyła, więc mam paletki też na wymianę. No i to co, no zabieram się za zdejmowanie tego wszystkiego i zaraz zobaczymy jak przyjeżdża strop, jak go montujemy. No i belki mamy już wrzucone, jak widzieliście bardzo sprawnie to poszło. Pas, 2 pręty, jeden z jednej, drugi z drugiej strony, powrzucane jak popadnie. Za chwilę sobie to ustawimy tak jak ma być. Tutaj mamy jeszcze gary. Wyglądają gary w ten sposób. No co, no gary jak gar, nie? Co tu pokazywać? Dobra, wskakujemy na górę i co? Z tamtej strony ustawiamy sobie, weźmiemy sobie po jednym garze. Ustawimy sobie pierwszą część, pierwsze przęsło, możemy tak powiedzieć, na 55. Potem na końcu sprawdzimy ile wyjdzie i wtedy wszystko skorygujemy. 55, bo tu nie ma garów, jak pamiętacie, dlatego też nie dawałem tutaj tego XPS-a. Tu idzie, słuchajcie, zgodnie nawet z projektem, idzie gazobeton, wypełnienie z gazobetonu, dlatego że jest niepełne.
więc musi iść z gazobetonu, będzie docinany z gazobetonu. Więc wygląda to tak, wskakujemy na górę, bierzemy sobie po jednym garze i będziemy tak przesuwać te belki, żeby to wszystko już dzisiaj poustawiać, a jutro sobie wrzucimy już resztę garów, porobimy sobie belki żebrowe, więc będzie ok. Niestety Arturek nie ma już tyle siły, żeby nie jest w stanie już pomóc i się wcale nie dziwię, nie wymagam tego od niego. Ja sobie wymyśliłem, że stawię sobie drobinkę, zaprę moją głowę. Tak? Mogę? Mogę. No to co? Może nie zobaczycie za wiele na tej kamerze, bo ja to zapieram głową i sobie to tak przestawiam. Hindusi czy gdzie tam noszą tyle rzeczy na głowie, to ja nie mogę belki sobie na głowie podnieść, nie Artur? Arturo? Mówię, Hindusi czy coś sobie na głowie noszą owoce, warzywa, ja sobie nie mogę tam belki podnieść? Od czegoś ten łeb musi być. Jak nie od myślenia. Dobra, mam nadzieję, że to nie wyjechało za daleko. A trochę ta kamera będzie mi przeszkadzała. Raz. Od razu na dwa. Ok. Raz na dwa. O. No to na 4 od razu damy. 2, 3 i 4. Ok. Dobra. O. Jeszcze tam ze 2. Nie będzie tak dużo tego rozsuwania, no ale trochę niestety będzie. Nie mogliśmy HDS-em od razu wrzucić wszystkiego w odpowiednim miejscu, ponieważ kierowca się bardzo śpieszył. Oni wszyscy się śpieszą wszędzie zawsze. No ale dobra. Ważne, że tyle chociaż pomógł. No to na łeb i do góry. Raz i dwa. Dobra, zmierzmy sobie. Od początku tamtej belki do początku tej belki powinno być 60,5. Już mamy. Blisko. 61, fajnie. Jeszcze żeby tylko się to tam udało. Zobaczymy, czy tu się da. Dobra. Zmierzmy tylko. Trochę lodu. Zaraz się wszystko ogarnie. No, nawet przesadziłem. 60,5. Dobra, mogę jechać z następną. Tak muszę wszystkie sobie na razie poustawiać. Dobra, słuchajcie, doszedłem do wniosku, że w tym momencie zakończę ten filmik, dlatego że robiąc trop pewnie będziecie chcieli zobaczyć więcej szczegółów. A jak filmiki trwają długo, no to już się robią nudne. Wobec czego w tym momencie to kończę. No i co, puszczam wam odcinek, mamy czwartek, czwarteczek, czwartunią, może się wyrobię, żeby go jeszcze dzisiaj wam zrobić i puścić. A w kolejnym zobaczycie już, jak montujemy ten strop, jak go zbroimy, jak to w ogóle będzie się u mnie odbywało. Tak więc zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie robię dzisiaj podsumowania, zrobimy go w następnym. Trzymajcie się ciepło, cześć!